Hej, z tej strony Sara. Dzisiaj przychodzę z tematem, który bardzo mnie ekscytuje, który bardzo lubię, o którym lubię myśleć, opowiadać i czymś, czym się naprawdę fascynuję. I są to social media, jak działać w social mediach, jak rozwijać się w social mediach od takiej czystej strony jako twórca. Uwielbiam czytać o algorytmach, odkrywać nowych twórców, oglądać nowe trendy, nowe rzeczy, które powstają, jak się zmieniają platformy i uważam, że ja jako twórca jest to takie naturalne, że się tym interesuję, ponieważ jest to moja praca. Jest to bardzo ważne, jeżeli właśnie jest się twórcą albo chce się być twórcą, żeby poświęcać temu czas i edukować się, ponieważ wszystko bardzo szybko się zmienia i trzeba się dopasowywać, jeżeli chce się być tym twórcą na dłużej. Dlatego w tym odcinku dzisiaj chcę opowiedzieć o takich moich predykcjach na social media w 2024 roku, co się zmieni, jakie platformy i wszystko będzie na bazie moich analiz lub tego, co ja się nauczyłam, dowiedziałam, doszukałam, przeczytałam. Zrobiłam trochę research, podzielę to trochę na Instagram, YouTube, TikTok, jak się wszystko zmienia. Popowiadam również o twórcach, którzy byli w tym roku dosyć popularni i opowiem, jak oni wpłynęli na to, że właśnie zmieniają się w social mediach, jak będzie wyglądać sposób zarabiania, jak będą wyglądały współprace i myślę, że jeżeli myślisz, żeby zostać twórcą w przyszłym roku lub jeżeli jesteś twórcą, no to będzie ten odcinek pomocny. Mam nadzieję, postaram się. Zanim przejdę do tego, jak social media się będą zmieniać, to chciałabym trochę opowiedzieć o takich podstawach, jak tworzyć content, czy jak powinno się podchodzić do tworzenia contentu, jeżeli chce się zostać twórcą. Coś, co ja się nauczyłam, zanim zaczęłam nagrywać, zanim zaczęłam tworzyć, aby zyskać obserwatorów, żeby content stawał się popularny, viralowy, albo po prostu, żeby content był interesujący, to musi spełniać jedną z tych trzech funkcji. Musi być albo edukujący, albo inspirujący, albo rozrywkowy. I to jest z każdym contentem. Jeżeli content nie przynosi czegoś, nie wnosi czegoś do życia odbiorcy, to odbiorca po prostu nie będzie zainteresowany tym. Więc jeżeli na początku myślimy, żeby robić content, to możemy się zastanowić, co on będzie wnosić drugiej osobie, co my będziemy dawać od siebie, ponieważ jest ogromna konkurencja, jest tyle twórców i dosłownie w zakresie przeskrolowania jest ktoś inny. Więc jeżeli twój content nie będzie powodować, nie będzie dawać coś drugiej osobie, to ta osoba po prostu przeskroluje. Więc musi być albo inspirujący i to są wszystkie jakieś takie aesteryk rzeczy, pokazywanie jakichś rutyn, pokazywanie swojego estetycznego życia, albo to w jaki sposób się żyje, w jaki sposób się ubierasz, w jaki sposób się malujesz, czym się zajmujesz w życiu i tak dalej. Albo rozrywkowy, czyli coś, co spowoduje, że po prostu ktoś będzie, wiecie, zajęty, zainteresowany, będzie coś zabawne, lub edukujący, czyli opowiadanie na przykład jakiejś historii, albo dzielenie się swoją wiedzą, komentowanie czegoś, analizowanie i tak dalej. I jeżeli chodzi o jakąkolwiek platformę, to content musi być, musi coś dawać. I jest to całkiem oczywiste, ponieważ nawet jeżeli osoby mówią o sobie, tylko o sobie, jest to content taki, co ja robię, co jem, co mówię, co przechodzę, jakby wszystko jestem ja, a nie skupia się to na jakimś temacie typu moda, beauty, elektronika, tylko jest taki content, wiecie, typowa, powiedzmy, osoba influencer. Takim dobrym przykładem jest Alex Earl albo Emma Chamberlain. Ich content wpasuje się w rozrywkowy, czyli oglądasz te osoby, przynosi ci to jakąś rozrywkę i trochę też jest edukujący, może też czasami jest właśnie inspirujący, ogólnie coś przynosi komuś, albo na przykład komfort, albo powoduje, wiecie, jakieś uczucia, że ktoś nie czuje się sam, więc to jest takie najważniejsze do rozważenia, co my chcemy dawać odbiorcy, czy to jest jakieś uczucie i przytoczę też takie rzeczy, które są ważne, jeżeli chodzi o tworzenie, to jest, żeby zdefiniować swoją niszę i grupę docelową, czyli zanim zaczynamy tworzyć albo tworzymy, to zastanowić się, dla kogo my tworzymy, dla kogo jest ten content i tak określić mniej więcej grupę docelową. Czy to są osoby w wieku 18 do 25 lat, dziewczyny, czy to są mężczyźni w wieku, nie wiem, 15 do 18 lub grupą docelową może być młodzież w wieku, powiedzmy, nie wiem, 14 do 17 lat. Warto zdefiniować, dla kogo tworzyć ten content, ponieważ wtedy możecie uzyskać takie lepsze połączenie z odbiorcą. Jeżeli wiesz, kto jest za tą kamerą, znając taką grupę docelową i niszę, możemy bardziej dopasować content i swoje treści do ich zainteresowań. Następna rzecz z takich przygotowawczych rzeczy to jest to, żeby twoja marka była spójna. Że jeżeli masz profil na Instagramie, na TikToku i nie wiem, na YouTubie, to żeby wszędzie było na przykład podobne zdjęcie, podobnie estetycznie, podobnie informacje, żeby wszystko wyglądało tak
bardziej profesjonalnie. Jest to całkiem łatwe do zrobienia, bo to jest tylko, wiecie, napisanie bio, załączenie swojego maila, po prostu żeby już żyć i tworzyć w taki sposób, jakby to, co robisz, jakby stało się już marką. Żeby nie zaczynać, że okej, to jest mój profil i ten profil jest taki sam, jaki był i mam tych samych znajomych, co wiecie, w liceum i zaczynam tak tworzyć, po prostu dodawać jakieś rzeczy, tylko żeby zrobić tą taką zmianę, że tworzysz z swojego profilu już markę, już coś bardziej poważnego i żeby tak tworzyć, jakbyś ci się już udało. I to jest taki, powiedzmy, że trochę sekret do sukcesu i to też pomaga tobie zobaczyć, że coś takiego jest możliwe. Jak stworzysz, powiedzmy, swoją markę, czyli wiecie, masz jakiś swój styl wizualny, jakiś taki content, który tworzysz, który się powtarza, takie swoje formuły, to dla ciebie to jest taki dowód, że możesz osiągnąć z tym sukces, bo widzisz, jak już to wygląda i widzisz, że jest to już coś takiego bardziej profesjonalnego i jeszcze jak systematycznie dodajesz, to tak pokazuje i komuś, kto wejdzie i zobaczy cię po raz pierwszy i tobie, że jest to już, wiecie, jakieś takie profesjonalne i może stać się to tworzenie kontentu twoją pracą. Następna bardzo ważna rzecz przy tworzeniu kontentu, nieważne czy teraz, 2024, jak się zmieni, to żeby kontent był jakościowy, żeby nagrania były w dobrej jakości, żeby nie było jakichś takich, wiecie, zatrzymań, jakichś niedociągnięć, żeby robić rzeczy najlepiej, jak potrafisz na dany moment. Jeżeli nie masz jakiegoś super sprzętu, najlepsza jakość, to pracuj z tym, co masz i po prostu staraj się, żeby było jak najlepiej jak możesz i to jest wystarczające. Niektóre osoby jak zabierają się za YouTube'a, TikToka, cokolwiek, to na początku, wiecie, oszczędzają na telefon i mają, że okej, jak kupię tą kamerę, jak kupię ten telefon, jak zainwestuję w to wtedy zacznę nagrywać, ale to jest tak naprawdę według mnie tylko jakaś taka wymówka i zwlekanie, ponieważ jeżeli coś bardzo chcesz i coś kochasz i chcesz to robić, to po prostu to zrobisz. Tworzenie kontentu nigdy nie było prostsze, każdy ma telefon, każdy ma wszystko pod zasięgiem ręki i warto się skupić na tej jakości. Jeżeli chodzi o filmy, wiecie, światło czy zdjęcia, jakość jest bardzo ważna. Następnie to jest, żeby zrozumieć algorytmy platform. Jest bardzo dużo filmów na YouTubie, na TikToku, jak działają konkretne platformy, można się doedukować i przed rozpoczęciem, czy jeżeli już jesteś twórcą, warto się doedukować, jak działa YouTube, jak działa Instagram, jak działa TikTok. W tym filmie też poopowiadam, jak działają te platformy, ale zrozumienie algorytmów jest mega ważne. Na przykład, jeżeli dodajesz na TikTok jakiś film, żeby dodawać rzeczy w odpowiednich porach. Każda platforma ma swój algorytm. To jest ogromna pomoc przy rozpoczęciu. Następnie regularność publikacji to jest coś najważniejszego, żeby regularnie dodawać. Bardzo dużo osób dodaje jakieś rzeczy przez tydzień, dwa. Widzi, że nic się na przykład nie zmienia, nie dzieje i przestają dodawać, a dosłownie regularność nagrywania jest najważniejsza. I nawet jeżeli nie uzyskujesz dużo odbiorców, cokolwiek, nie stają się twoje filmy viralowe, to ty po prostu tworząc regularnie przygotowywujesz się, powiedzmy, na sukces. Ponieważ jeżeli uda się i zacznie ci przybywać bardzo dużo obserwatorów, to ci obserwatorzy chcą widzieć twój content regularnie. Będziesz musiał dodawać content regularnie. Więc zaczynając już teraz, ty po prostu przygotowywujesz się na to, jak będzie to wyglądało w przyszłości. I regularność jest bardzo ważna, ponieważ ludzie chcą obserwować osoby aktywne, które dają im coś, dają im content do obserwowania, dają jakiś powód, żeby obserwować. A jeżeli to będzie, wiecie, raz w tygodniu jakiś filmik, później coś innego, no to osoba nie wie, z czym ma do czynienia. A ludzie na przykład na TikToku, czy na Instagramie, na YouTubie, cokolwiek, chcą wiedzieć, co dostają. Więc jeżeli nie mają zbytnio, jakby nie widzą, co mają dostać, nie są pewni, będą na przykład 2 filmy, czy wiecie, 10 różnych TikToków, to jest mniejsza szansa na to, żeby taka osoba, wiecie, zainteresowała się i zaobserwowała. Czym więcej ma się na profilu, jakby czym więcej do zaoferowania, tym jest lepiej. Później, jak już powiedzmy się uda w twórczości, to rzeczy, na których powinno się skupić, ważne jest, żeby się skupić, to jest interakcja z publicznością, żeby cały czas był kontakt i żeby budować tą społeczność, żeby osoby, które cię obserwują, poczuły się z tobą połączone, że cię znają, że mogą też udzielać się, że mogą wyrażać się, że mogą mieć z tobą jakąś taką interakcję, a nie tylko oglądać ciebie. Chcą mieć takie poczucie, że mają kontakt z prawdziwym człowiekiem. I czy to jest komunikacja przez DM-y, czy odpowiadanie w komentarzach,
mediach, czy przez robienie jakichś ankiet, przez zwracanie się publiczności, zadawanie pytań, dzielenie się jakimiś rzeczami. To jest coś, co buduje taką więź z odbiorcami, co jest bardzo ważne. I taka ostatnia rzecz, jeżeli chodzi o twórczość, to trzeba analizować statystyki i trzeba obserwować, co się dzieje, jak się zmieniają twoi obserwatorzy, co chcą twoi obserwatorzy, wyciągać wnioski z tego, co działa, co nie. Jeżeli dodaje się różne TikToki, to tak na przykład zaobserwować, co się sprawdza, co podłapuje największe zainteresowanie, z czego jakby zrezygnować. I w takim świecie wiecznie zmieniających się właśnie algorytmów, przez to jak się zmieniają platformy, czy to, co chcą nasi odbiorcy, to trzeba cały czas się tak dostosowywać, zmieniać i nie tworzyć i nie iść w uparte cały czas za jednym, też zwłaszcza jak się zaczyna. Na przykład masz jakąś wizję, że będziesz tworzyć filmiki jednego rodzaju i widzisz, że nie ma jakiegoś dużego zainteresowania, a cały czas tak brniesz w to, to może pora na jakąś zmianę, coś innego spróbować. Takie śledzenie, co się sprawdza, co nie jest bardzo ważne, żeby nie brnąć tak w uparte z jakąś taką swoją wizją, co chcesz robić. Czy na przykład bardzo dużo osób myśli, że jak będą robić filmiki w stylu kogoś innego i będą odwzorowywać ten sam schemat, jak wygląda filmik, to też im się uda, a może się nie udawać i nie wykorzystują tego, w czym są dobrzy, tylko tak ślepo idą za tym, żeby odwzorowywać, ponieważ komuś innemu właśnie się udało, więc bardzo ważne jest takie analizowanie swoich statystyk, śledzenie i oglądanie, co się sprawdza, co jest trochę na topie, co nie, jakie formy kontentu i tak dalej. W zeszłym roku wydaje mi się, że była bardzo taka duża zmiana i w sumie już od 2020 roku przez pandemię było takie duże przejście na TikToka, że wszyscy zaczęli być na TikToku, scrollować i spowodowało to taką ogromną konkurencję pomiędzy różnymi platformami i mam wrażenie, że bardzo dużo osób z YouTube'a zaczęło przechodzić na TikToka, ponieważ TikTok daje taką ogromną możliwość na wybicie się. Algorytm tak działa, że ktokolwiek doda filmik, może on być podłapany i wiecie, uzyskać miliony wyświetleń. Ludzie to szybko zauważyli, że jest taki ogromny potencjał na tworzenie kontentu, na rozwijanie się, na zostanie, wiecie, zauważonym. TikTok stał się taką platformą, która właśnie daje największą taką możliwość na twórczość i na jakby wybicie się, na zauważenie. Dlatego bardzo dużo osób właśnie z YouTube'a przeszło na TikToka, bo było to coś nowego i widzieliśmy, jak łatwo zyskać popularność, taką ogromną popularność. Czy to jest, wiecie, Charli D'Amelio, Addison Rae, wszystkie takie osoby, które zaczęły na TikToku po prostu tworzyć, tańczyć i stały się bardzo szybko bardzo, bardzo popularne. I to na taką skalę światową. I przez to, że w ciągu pandemii tak dużo osób przeszło na TikToka i dużo osób spędzało czas na TikToku, to nasz zakres uwagi bardzo się zmniejszył. Nasz attention span. TikTok jest oparty, wiadomo, na krótkich filmikach. Bardzo dużo się dzieje w przeciągu 15-30 sekund. I taka walka o uwagę przy, wiecie, każdym filmiku, jak scrollujemy, przyczyniła się bardzo do takiego naszego właśnie zakresu uwagi, że ciężej jest nam skupić się na czymś, na taką dłuższą metę. I ja na przykład zauważyłam po sobie, że ma to wpływ na to, jak oglądam filmy na YouTubie albo jakieś dłuższe filmy, seriale. To wiecie, kiedy ostatnio siedzieliście, oglądaliście jakiś film, serial, cokolwiek i nie robiliście na przykład czegoś na telefonie, albo nie robiliście czegoś w tle, na przykład chodziliście, sprzątaliście, ćwiczyliście, robiliście coś innego, pisaliście, cokolwiek. TikTok nas trochę tak nauczył, czy tak spowodował, że musimy być cały czas stymulowani przez coś. Jeżeli chodzi o TikTok, to on ma ogromny taki wpływ na content na również jakby pozostałych platformach. YouTube i Instagram, na przykład Instagram wprowadził Reelsy, ponieważ była taka konkurencja, że jeżeli Instagram by nie wprowadził Reels, to no powoli by umierał prawdopodobnie. Tak samo na YouTubie pojawiły się YouTube Shorts, na Facebooku wydaje mi się też, że są Shorts. I uważam, że powoli my stajemy się zmęczeni tym takim scrollowaniem i takimi szybkimi filmikami i już nie chcemy i odchodzimy od tego scrollowania i oglądania na TikToku takich krótkich filmów, bo jesteśmy tak jakby już zmęczeni takim contentem, że już jest powrót do normalności i nie chcemy siedzieć na telefonie i scrollować i oglądać TikToku, które trwają 15-30 sekund, tylko wydaje mi się, że idziemy już w taką stronę, gdzie lubimy oglądać TikToki, które trwają minutę, 2 minuty, 3 minuty, albo jest jakiś story time. Są takie dłuższe rzeczy. Nie ma jakichś wybuchów, efektów, krzyczenia, szybkich ucięć, kadrów, bo jesteśmy już przemęczeni tym. Ja mam takie wrażenie. I nasz zakres uwagi się tak zmniejszył, że my już nie chcemy się skupiać na niczym, że już jakby jest takie wypalenie. I myślę, że będzie taka zmiana, że ludzie będą chcieli oglądać jakieś rzeczy, które nie poświęcają dużej uwagi. Co jest tak śmieszne, że jakby idziemy na social media, oglądać jakieś rzeczy,
rzeczy, ale jesteśmy tak zmęczeni już jakby scrollowaniem, myśleniem i przyjmowaniem informacji, że my szukamy czegoś, co po prostu może lecieć w tle. Bardziej nam zależy na towarzystwie niż na rozrywce. Będziemy szukać takiego kontentu, czy konsumować taki content, który może gdzieś lecieć w tle. Będziemy szukać, żeby spędzić z kimś czas przez telefon, niż, wiecie, szukać rozrywki, coś, co nas zabawi. Tu jeżeli chodzi o wszystkie platformy, to myślę, że w 2024 roku stanie się bardzo popularny taki content, który ma trochę uczucie, jakby rozmawiało się z kimś przez telefon. Taka wideo rozmowa z kimś, FaceTime z kimś. Content, który sprawia uczucie, że rozmawiasz z przyjacielem przez telefon. Nie musisz się tak skupiać i być obecnym w 100%. Że na przykład rozmawiasz z kimś przez telefon dłużej, to wiecie, na przykład idziesz do łazienki, albo idziesz do innego pokoju, coś zanieść, albo piszesz i nie musisz tak w 100% poświęcać uwagi tej osobie i się pytać o jakieś rzeczy. Ja na przykład miałam tak, że często rozmawiałam z siostrą przez 2-3 godziny i każda z nas robiła coś swoje. Na przykład ja gotowałam, moja siostra, nie wiem, sprzątała i tak rozmawiałyśmy i spędzałyśmy, powiedzmy, czas, tak jakbyśmy były razem w jednym pokoju, w jednym pomieszczeniu, ale nie było to takie intensywne, że siedziałyśmy przed sobą i rozmawiałyśmy, bo taka rozmowa by trwała, wiecie, pół godziny, może godzinę, a tak jak telefon stoi przez, nie wiem, 2 godziny powiedzmy i się robi różne rzeczy, idzie się na spacer, wychodzi z domu, maluje się, pracuje się, odpisuje na jakieś maile i taka rozmowa może trwać. I myślę, że w 2024 roku to będzie takie największe, że będziemy szukać twórców, z którymi będziemy się łączyć i będziemy mieli takie poczucie, jakbyśmy rozmawiali z kimś przez telefon. I wydaje mi się, że Instagram trochę się zmieni i wprowadzi taką opcję, żeby dodawać dłuższe filmiki, dłuższe niż 3 minuty. Na TikToku już to jest. YouTube czy podcasty to będzie coś, co znowu wróci w tym roku, co będzie bardzo, bardzo popularne, ponieważ jeżeli jest podcast czy jakiś dłuższy film na YouTubie, gdzie ktoś na przykład mówi, opowiada, to my nie musimy się skupiać za bardzo, nie musimy patrzeć, co się dzieje. Jeżeli nas ominą 2-3 minuty, to nic się nie stanie. Uważam też, że nowi twórcy, którzy przyjdą, czy teraz, jeżeli jest się twórcą, trzeba wziąć to pod uwagę, że bardzo będzie się stawiać na autentyczność, na po prostu bycie sobą, a nie na występowaniu przed publiką, nie na zabawianiu, nie na pokazywaniu, wiecie, milion rzeczy i nie na jakimś takim, wiecie, robienie wyzwanie, challenge. Myślę, że takie coś, co robi Mr. Beast, trochę odejdzie, czyli jakieś takie mega intensywne, z którymi nie możemy się utożsamić jakby rzeczy, a wrócą tacy twórcy i będzie trochę taki powrót YouTube'a z 2016, 17, 2018 roku, czyli osoby bardzo naturalne, osoby będące sobą, pokazujące swoje dni, osoby przed kamerą, które po prostu będą sobą, mówiły o swoim życiu, a nie jakiś taki content czysto rozrywkowy, ponieważ ludzie, wydaje mi się, to są wszystko moje predykcje, będą szukali takiego po prostu połączenia. Wydaje mi się, że pandemia też miała ogromny na to wpływ, że po prostu ludzie będą szukali takiego połączenia ze sobą. Kolejna rzecz, która już się dzieje, to uważam, że będzie się zmniejszać hejtowanie. Uważam, że jest tyle twórców i jeżeli ktoś nie lubi jakiegoś twórcy za tą osobę, ponieważ będziemy stawać się coraz bardziej autentyczni i pokazujemy siebie za to, kim jesteśmy. Wszystkie, wiecie, fajne rzeczy, niefajne rzeczy, po prostu jak jest się autentycznym. Więc jak jakaś osoba zacznie oglądać twój film, wpadnie na ciebie na TikToku, na Instagramie i coś nie będzie się podobać, to osoba po prostu nie będzie cię obserwować i pójdzie znaleźć sobie kogoś innego. I zmniejszy się takie hejtowanie i po prostu osoby, które lubią danego twórcy, będą obserwować tego twórcę za tą osobę, jaką ona jest. Nie będzie żadnych oczekiwań, że musi być bardziej interesująca, robić jakieś ciekawsze rzeczy, ponieważ osoby będą od dnia pierwszego, albo będzie taka zmiana, że każdy będzie bardzo autentyczny, że będzie pokazywać też takie nudne rzeczy w swoim dniu, typu jakieś nic nie robienie, jakaś nuda, mówienie o jakichś zwykłych rzeczach, a nie do końca to, co się działo też na początku YouTube'a, typu jak był, wiecie, Jake Paul, Logan Paul i się tak bardzo dużo działo, czy na przykład Freeze, że jakby od tego kontentu będziemy odchodzić, że się tak dużo dzieje, a będzie większy taki powrót vlogów i takich naturalnych treści, które można po prostu, jak gotujesz albo sprzątasz, to puszczasz vloga i chcesz słuchać, co się dzieje, co ta osoba ma do powiedzenia i ludzie lubią content, gdzie właśnie osoby bardzo dużo mówią, a może mniej pokazują. Jest to trudne, jeżeli tworzy się na przykład filmy na YouTubie dla estetyki, dla artystycznego wyrażania się. To jest to ciężkie, ponieważ jeżeli tworzysz jakiś film, który jest przepiękny, to on wymaga więcej uwagi. Ja mam na przykład twórców, którzy tworzą filmy, gdzie może mniej mówią,
I jest bardziej, wiecie, jakieś pokazywanie takie wizualne. Jeżeli chodzi o jakieś podróże, wiecie, piękne kadry i tak dalej, to dalej może być. Jeżeli lubisz nagrywać w taki sposób, to uważam, że to dalej przejdzie. Też każdy znajdzie zawsze swoją niszę i to nie jest tak, że zakres uwagi się zmniejsza, dlatego muszę tworzyć tego typu filmy i dostosowywać się pod to, co będzie, bo uważam, że nie. Ja na przykład lubię nagrywać estetyczne filmy, jakieś kadry i tak dalej, ale muszę też wziąć pod uwagę, że nasz zakres uwagi trochę się zmniejsza i jeżeli chcę, żeby moje filmy były oglądane, to musi być dobry balans pomiędzy pokazywaniem pięknych kadrów, a po prostu mówieniem i dostarczaniu komuś mojego towarzystwa. I na przykład takim kompromisem może być dodawanie fajnej muzyki albo pokazywanie pięknych kadrów, a pod spodem tego jest jakiś voice-over, ale już leci audio z następnych klipów, żeby nie było takiej dużej chwili zatrzymania, że na przykład jeżeli ktoś, wiecie, sprząta, coś robi, to nagle przez 2 minuty nie będzie słyszał w ogóle, co mówisz, no bo nasz zakres uwagi spowoduje, że to jest coś jakby nieciekawego, nie przynosi mi to, nie czuję, że z kimś jestem i od razu ktoś przełączy na inny film. Właśnie taką moją predykcją, właśnie zobaczymy, czy też się to sprawdzi, bo to są wszystko moje predykcje na tym, co ja obserwuję, co ja śledzę i może ktoś mieć w ogóle inne podejście do tego, ale uważam, że twórcy będą bardzo tak autentyczni, bardzo sobą, pokazywać takie swoje życie przyziemne, takie swoje rzeczy i osoby, które będą z tym się utożsamiać, na przykład ktoś ma podobne zainteresowanie, albo ich życie wygląda tak samo, albo mieszka się w tym samym mieście, przechodziło się przez te same rzeczy, myśli się o podobnych rzeczach, jest się w podobnym wieku, lubi się właśnie te same rzeczy, to tak będą wyglądać relacje, że właśnie obserwatorzy będą się utożsamiać z twórcą i wtedy się właśnie tworzy taka relacja przyjacielska, że jakby znamy się, jesteśmy podobni i przez to, jeżeli twórcy będą bardzo autentyczni, to każdy znajdzie swoją niszę, ponieważ my, będąc tacy, jacy jesteśmy, to też znajdą nas osoby, które nas polubią po prostu za nas. Jeżeli chodzi o YouTube czy TikTok, to tego typu formy, jakieś gadane i dostarczanie komuś towarzystwa będzie się stawało bardziej popularne. I na przykład na TikToku to mogą być jakieś hot takes, mukbang, ponieważ masz takie poczucie, jakbyś się z kimś jadło. I na przykład ty jesz i puszczasz sobie kogoś, kto też je. To są trochę takie, wiecie, parasocjalne relacje i coś, co po prostu się zmienia i coś, co jest. Od tego nie uciekniemy niestety. Ale właśnie każdy może mieć swoją niszę i czy to jest fashion, czy jakaś drama, czy recenzje książek, filmów, o popkulturze albo o sobie, o elektronice, jakby nieważne jaki jest temat, osoby znajdą cię. Osoby, które uznają ciebie lub to, o czym mówisz, za interesujące, znajdą cię i zaczną obserwować, bo ludzie mogą też obserwować po prostu za ciebie, za to, że ciebie polubią, za to, że są ciekawi, co masz do powiedzenia. Więc gdybym miała poradzić, to w 2024 roku będzie takie zapotrzebowanie na to, że ludzie będą szukać sobie takich znajomych i właśnie takich parasocjalnych relacji w internecie, czyli osoby, których będą dosłownie uznawać za swoich znajomych, za przyjaciół. Ludzie będą szukać osoby, z którymi mogą spędzać czas w trochę nienaturalny sposób, ponieważ będą tylko obserwować. I tutaj takim świetnym przykładem jest właśnie Alex Earl, która po prostu jest sobą i pokazuje swoje rzeczy, swoje dni, jakieś get ready with me i mówi o swoim życiu. I to powoduje taką więź, że odbiorcy, jej fani, którzy oglądają, jakby znają ją, wiedzą kim ona jest i dosłownie mogą ją uznać za ich przyjaciółkę, ponieważ wiedzą tak dużo o niej i są ciekawi i śledzą ją. Jest to takie połączenie z prawdziwą osobą, ponieważ ona też się dzieli nie tymi najlepszymi momentami, ale mówi jak się czuje, przez co przechodzi, przez co przechodziła, dzieli się o swojej rodzinie. Tak samo jakbyśmy my poznawali kogoś. Jest tak samo. Wiemy dosłownie, co się dzieje u niej w życiu i my szukamy i potrzebujemy, jest u nas, zwłaszcza właśnie po pandemii, taka potrzeba połączenia się i posiadania znajomych. Następnie właśnie chciałabym dać parę przykładów, że jeżeli się interesujesz, to można też zrobić swój research. Taki content, który powoduje, że czujesz się jakbyś rozmawiał z kimś przez telefon, jest Joe Jonas. Ostatnio na niego wpadłam na TikToku i można zobaczyć, co on tworzy. Masz takie poczucie, że on po prostu wyciąga w ciągu dnia telefon i zaczyna do niego mówić, obojętnie kiedy, i dodaje tego TikToka. To są zupełnie jakieś przypadkowe sytuacje, co się dzieje, jakieś jego obserwacje. Na przykład jest w restauracji, pije drinka i opisuje tego drinka i mówi, dlaczego ten drink jest idealny, że ma te składniki, że jakoś tak wygląda w takim kubku i daje to takie ogromne wrażenie, jest to bardzo autentyczne. No jest dosłownie wrażenie, jakby
jakby zadzwonił do ciebie znajomy i ci opowiedział coś i się rozłączacie. Właśnie on jest takim idealnym przykładem do tego, jak będzie się TikTok zmieniać i w jaki sposób można tworzyć na TikToku. Kolejnym z Polski przykładem jest Baggy i Ines, którzy tworzą TikToki, gdzie testują różne jedzenie. I oni też mają taką formułę, jeżeli chodzi o filmik, co jest w tym filmiku, więc mogę opowiedzieć. Oni są takim idealnym przykładem, jak osiągnąć sukces, jaki jest schemat filmików, żeby zyskiwały one zainteresowanie, ale ich filmy też są takim świetnym przykładem, jakby do ciebie zadzwonili znajomi, dwóch znajomych i zaczęli ci opowiadać, że są w jakiejś restauracji i testują jakieś jedzenie. Wydaje mi się, że jeżeli ktoś jest na TikToku, oni mają bardzo dużo wyświetleń teraz, na pewno każdy się natrafił w For You page, ale u nich jakby każdy TikTok też ma taki szablon, że na samym początku jest pokazana Ines, opowiadają, co będą próbować, idą do tego miejsca, pokazują to jedzenie, ile kosztuje, gdzie się znajduje, zamawiają. Później jest wątek, gdzie Ines zawsze płaci kartą i zawsze jest jakiś żart wokół tego. Zawsze w każdym tym TikToku jest ten taki element, co powoduje, że ich właśnie to wyróżnia. Ines później płaci, oni testują jedzenie, czasami robią zbliżenie i śmieją się i pokazują, wiecie, o, puder z Nyxa, to też jakby już od razu się pamięta, ponieważ w tylu filmach się to przewinęło. Jest test tego jedzenia i jakaś ocena. Oni są takim idealnym przykładem właśnie jak można działać na TikToku. Są też na tych TikTokach napisy, ponieważ to powoduje taki prostszy i czystszy przekaz. Jeżeli możemy jeszcze, wiecie, naszą uwagą śledzić jakieś napisy. I to, co oni robią idealnie, to jest, że dodają te same filmy cały czas w takim samym schemacie, że każdy film wygląda właśnie podobnie, tak jak opisywałam, że są te wszystkie takie elementy i później osoby obserwują profil Baggiego, ponieważ wiedzą, co dostają, wiedzą dokładnie tą formułę tego filmu. Jeżeli ktoś polubi taką formułę, to prawdopodobnie będzie lubił każdy filmik, który później wyjdzie i który dodają. Bo taki sekret właśnie do sukcesu na TikToku to nie jest, żeby tworzyć różny content według trendów i robić różne rzeczy i dodawać różne rzeczy i dodawać jak najwięcej, tylko to jest wyszukanie, co się sprawdza dla ciebie, co lubią twoi odbiorcy. Czy to jest TikTok z jakimś voiceoverem, czy to jest TikTok, gdzie opowiadasz o czymś, TikTok, gdzie jesteś sam, albo z kimś, albo coś pokazujesz, opisujesz. Jest tyle rzeczy i tyle jakby różnego kontentu do zrobienia i wszystko zależy od ciebie, co lubisz. I później to, co się sprawdza, to, co zostanie podłapane pod algorytm, zyska bardzo dużo popularności, to nad tym można pracować i później dosłownie może być jeden filmik typu jak Baggy i Ines został podłapany z takim testem jedzenia, gdzie były te wszystkie elementy i teraz oni mają dosłownie taki model, co się sprawdza i mogą to kopiować w nieskończoność i tylko zmieniać po prostu miejsca, jedzenie, do którego, wiecie, idą i testują. I mają już taki idealny model, który się sprawdza im i który zawsze będzie im przynosić bardzo dużo wyświetleń. Więc myślę, że na początku, zaczynając na przykład na TikToku, to warto jest spróbować różnych rzeczy. To, co ja zauważyłam i to, co wiem, to jest właśnie, gdy odbiorca wie, co dostaje dokładnie i dlaczego chce obserwować ciebie. Bo jeżeli lubi jakiś twój filmik, to on cię zaobserwuje, bo chce widzieć więcej tego typu filmików. Więc jeżeli po jednym filmiku cię polubi i zauważy, że masz na swoim profilu więcej takich filmików albo bardzo podobnych filmów, takich samych filmów, to zaobserwujecie, bo po prostu lubicie za ten format. To nieważne, jaki jest format. Ja obserwuję dużo profili, gdzie na przykład tylko dodają zdjęcia. Wiecie, ten taki photodump na TikToku. Później obserwuję jakąś osobę, która robi mnóstwo storytime. Obserwuję jednego terapeutę, który opowiada o różnych lekcjach z terapii, różne jakieś takie advice. Więc też nie warto analizować, co wszyscy ludzie chcą oglądać i na co jest zapotrzebowanie, czy co ma najwięcej wyświetleń, tylko skup się na tym, co ty lubisz, co ci sprawia najwięcej frajdy, radości, czym się interesujesz, co chcesz przekazywać, dawać innym i znaleźć ten taki format, który najbardziej się tobie sprawdza i po prostu iść za tym i nieważne jak on będzie wyglądać, mogą to być tylko napisy na jakimś filmie, albo tylko fotodump, zdjęcia, albo ty możesz opowiadać, albo możesz bardzo usunąć siebie z tego i pokazywać właśnie tylko zdjęcia, czy tylko jakieś klipy estetyczne. Wszędzie, cokolwiek nie będziesz robić, znajdziesz swoją niszę, ale warto jest jakby nie skakać i nie robić tutaj jakieś estetyczne zdjęcia, tutaj nagle mówię, tutaj nagle nagrywam kogoś innego, tu robię jakiś test jedzenia, tu robię skincare routine. Żeby zbudować większą społeczność, to warto skupić się po prostu na jednym. Ale na początku
można eksperymentować. To, co jest najważniejsze, to żeby dostarczać ten sam content systematycznie. Właśnie można mieć jakąś formułę, albo wiecie, podobne kadry, styl filmu, czy gadany, czy voiceover, czy napisy, czy estetyka ogólnie filmu, wiecie, kolory, to jak wygląda twoje mieszkanie, w zależności co nagrywasz, albo jak nagrywasz, nie wiem, testy jedzenia, żeby oświetlenie było dobre. Można się inspirować, Baggy i Ines zawsze poruszają jakieś takie dwie rzeczy, zawsze w każdym filmie, co jest takie później już znane, typu te zbliżenie na puder z Nyxa, albo Ines zapłać kartą. Jest to taka autentyczność, prawdziwość i nie znajdziesz drugiej takiej osoby, czy właśnie takiej pary, która robi takie same testy. Oni są jakby unikalni w tym, przez to, że mają te takie swoje rzeczy. Jeżeli chodzi o kolejne predykcje, to uważam, że właśnie wróci powrót do starego YouTube'a, do jakichś takich dłuższych vlogów, do takich typu też vlogi jakiś travel, nagrywanie z ręki, nagrywanie w miejscach publicznych, nagrywanie z innymi ludźmi i kolaboracje. Uważam, że też to wróci. Pokazywanie swoich znajomych, dosłownie stawianie gdzieś kamery i wszyscy rozmawiają ze sobą i ty czujesz się jakbyś był w tym pokoju razem z innymi i po prostu słuchasz. Myślę, że na YouTubie właśnie wrócimy do takiego trochę dłuższego kontentu, gdzie możesz puścić vloga, który ma 20 minut i gotować sobie i słuchać, co ktoś mówi, co ktoś robi. Myślę, że będzie duży powrót właśnie na kolaboracje i że będzie się pojawiało więcej ludzi w filmach u kogoś. Czy twórcy będą kolaborować, czy będą jakieś duety, czy grupy ludzi. Myślę, że przez to, że bardzo dużo osób czuje się samotnych, czujemy samotność, więc włączając jakiś film, będziemy szukać i będzie taka potrzeba, czy taka chęć, czy właśnie zainteresowanie oglądaniem większej ilości ludzi, którzy na przykład razem ze sobą rozmawiają. Myślę, że też będą stawały się popularne podcasty, gdzie będzie więcej osób. Czy to są właśnie wywiady, czy na przykład grupa 4 osób i rozmawiają między sobą, ponieważ to powoduje, że jest więcej perspektyw. Nie ma, że jedna osoba tylko mówi i się słucha, co też będzie dalej popularne, ponieważ jest takie FaceTime call, ale myślę, że też właśnie w przyszłym roku będzie zyskiwało na popularności takie podcasty, gdzie jest więcej osób, więcej się dzieje. Joe Rogan Podcast czy Impulsive od Logana to jest bardzo dobry przykład, że właśnie jest więcej osób w pokoju i na przykład oni też rozmawiają z kimś, kto jest za kulisami i są jakieś takie komentarze i czujesz się, jakbyś ty razem z nimi tam była w tym pokoju. Następnie właśnie uważam, że odejdzie się od jakichś takich extreme wyzwań i takiego rozrywkowego kontentu, ponieważ nasza grupa, odbiorca Gen Z się zmienia i my dorastamy i będziemy szukać czegoś, co ma większą wartość. Coś, co nas będzie edukowało, jakoś rozwijało, coś, co będzie powodowało, że my się łączymy z kimś na takim poziomie emocjonalnym, ponieważ bardziej myślimy już o tym, co jest ważne w życiu. I właśnie przez to będzie taka zmiana, że już nie będzie się oglądało jakichś wyzwań, challenge'y, ponieważ nasza grupa jest taka ogromna w internecie i będzie się szukać bardziej tej takiej wartości, takiego połączenia, a nie takiej wiecznej, wiecie, stymulacji i rozrywki. Z kolejnych rzeczy, predykcja, ale nie jestem pewna, uważam, że będą się stawały bardziej popularne live streamy i live eventy, gdzie będzie na żywo połączenie się z kimś i czy to będzie na TikToku, czy na Instagramie. Myślę, że twórcy, którzy chcą zbudować społeczność, czy to są właśnie mniejsi twórcy, czy więksi, to żeby było to takie połączenie, takie prawdziwe z odbiorcami i budowanie takiej wspólnoty i dawanie poczucia przynależności, to ktoś, może nawet bardzo, bardzo popularny, zacznie robić live streamy. Nie wiem kto, wydaje mi się, że to nie będzie Emma Chamberlain, ale ktoś zacznie robić live streamy i to o takich randomowych godzinach, takie prawdziwe połączenie i budowanie wspólnoty będzie jakoś tak łączyło się z byciem live i wiem, że na TikToku to trochę zyskiwało już na popularności. Wiem, że jest parę twórców, którzy codziennie robią live'a z robieniem czegoś. Wydaje mi się, że jest jeden mężczyzna, który robi live'a, jak robi kawę. Codziennie rano, jego cały TikTok jest odnośnie kawy i on codziennie rano właśnie robi kawę i osoby mogą mieć tego live'a włączonego i też robią kawę i to jest taki idealny przykład tego połączenia. Jest się z kimś na telefonie i się z kimś rozmawia. Jeżeli chodzi o YouTube'a, to myślę, że będziemy też widzieć więcej jakichś miniserii i takich dokumentów na temat czegoś. Czy to są na przykład wideo, eseje, czy to jest coś odnośnie jednej rzeczy, na przykład tak jak Emma Chamberlain zrobiła cały filmik
półgodzinny o czarnym golfie. Myślę, że ona bardzo steruje tym, jak działa YouTube i myślę, że będzie bardzo dużo twórców na YouTubie, którzy będą robić filmy dedykowane czemuś, gdzie będą omawiać jakiś temat albo będą się skupiać na jakiejś rzeczy. Tak samo na przykład jak są podcasty i ktoś mówi o jednej jakiejś rzeczy, że ludzie chcą wiedzieć, co dostają, a nie klikać w niewiadomą, bo na przykład jak jest jakiś vlog, no to nie wiadomo, co się będzie działo w tym vlogu, czy będzie on ciekawy, czy nie, a tak jak wiemy z swojej, wiecie, wyszukiwarki, cały tytuł jakby o czym jest jakiś film, to jesteśmy chętni, żeby kliknąć w niego, jeżeli nas to interesuje, niż kliknąć w coś i być na przykład zawiedzionym i oglądać coś i później, wiecie, przeklikiwać i tak dalej. I to wszystko się bierze z tego, że my chcemy się z czymś łączyć albo chcemy coś oglądać. Mamy też problem w podejmowaniu decyzji, więc jeżeli jest coś i nie jesteśmy pewni, to możemy to ominąć i poszukać czegoś, co nas bardziej zainteresuje i bardziej będziemy wiedzieć, co dostaniemy. Więc to też, jeżeli chodzi o miniaturki na YouTubie, o tytuły filmów, jakie filmy się tworzy, to żeby było to dokładnie sprecyzowane, co ktoś dostanie w tym filmie. Tak samo na TikToku w tym roku widzieliśmy na przykład challenge 75 Hard, gdzie ktoś przez 75 dni robił jakieś takie rzeczy, żeby się udoskonalić, powiedzmy. Były ćwiczenia, jakieś jedzenie, picie wody, journal, czytanie, edukowanie się. I wiem, że było bardzo dużo osób, które pokazywały, jak codziennie robią te wszystkie rzeczy i myślę, że w przyszłym roku też to będzie mega znane i popularne. Robienie jakichś wyzwań czy challenge i każdego dnia nagrywanie i dodawanie i bycie takim accountable partner, że jeżeli ktoś też chce zrobić takie wyzwanie, to może to zrobić i ma osobę w internecie, która też to robi i to powoduje, że razem jesteśmy w tym i razem możemy brać jakby odpowiedzialność za to, że wytrwamy w tym i to też właśnie buduje większą więź. Właśnie te więzi będą silniejsze, ponieważ ludzie będą śledzić twórców za nich, będą ich dosłownie znać, tak jak kogoś znajomego, przyjaciela. Oczywiście twórców, którzy robią content na bazie siebie, którzy dzielą się swoim życiem, ponieważ można też tworzyć content dzieląc się jakimś zainteresowaniem, jakimś tematem, mówić o czymś. Twórcy będą musieli uważnie śledzić i słuchać swoich odbiorców, co oni chcą od nich, by ta relacja była z dwóch stron, a nie tylko, wiecie, dodawanie, robienie swojego, tylko jak coś się nie będzie podobało, albo coś będzie jakiś, nie wiem, hejt, coś powstanie, ktoś coś źle powie, to żeby powiedzieć o tym, sprostować, przeprosić, żeby ta relacja rozkwitała i była głębsza, niż po prostu tworzenie i dodawanie do internetu i nie zwracanie uwagi na to, kto cię ogląda. Rozpisałam sobie też Instagram, TikTok i YouTube i przejdę przez jakieś takie jeszcze pojedyncze rzeczy, które wydaje mi się, że będą się zmieniać. Więc zaczynając od Instagrama, to wydaje mi się, że tam jest największy problem, że ciężko jest się wybić, że ciężko jest trafić do większej grupy odbiorców. Nie ma takiego potencjału jak TikTok, ale jest to aplikacja, która dalej służy do komunikacji ze znajomymi, że dalej jej używamy, żeby, wiecie, wysyłać jakieś memy, czy DM-y, czy wysyłanie jakichś postów, że dalej wydaje mi się, że Facebook już odszedł, przynajmniej moje pokolenie. Ja nie używam Facebooka od nie wiem kiedy, ale właśnie Instagram jest taką aplikacją, która nie zniknie, no bo ona też służy do komunikacji ze znajomymi. I to, co jest bardzo ważne na Instagramie, żeby twoje posty trafiały do większej ilości ludzi, to jest zaangażowanie i to, żeby ludzie interesowali się tym, co dodajesz. I Instagram widzi to po tym, ile właśnie masz zaangażowania, czyli czy twoi obserwatorzy lubią twoje posty, czy komentują twoje posty, czy odpowiadają na twoją relację, czy udostępniają twoje relacje, twoje posty, czy udzielają się ogólnie przy twoim profilu, czy zapisują twoje posty. Więc to, co się zmieni na Instagramie, to nie będzie ilość dodawania postów i żeby, wiecie, dodawać jak najwięcej reelsów, posty i tak dalej, żeby robić swój feed, żeby dodawać dużo, ponieważ ludzie są właśnie zmęczeni takim oglądaniem tych reelsów i tego wszystkiego i wiecie, już wszystko się powtarza. Tylko będzie taki powrót do tego, jak każdy miał Instagram przed tym światem influencerów i każdy był influencerem. Więc moje predykcje na Instagram na 2024, tak jak na TikToku i ogólnie na każdych platformach, będzie duży ten nacisk na autentyczność i wrócą photodumps takie mega randomowe, mega randomowe, jeszcze bardziej Gen Z, jeszcze bardziej takie, że ktoś będzie dodawać, nie wiem, zdjęcie stołu, na którym, wiecie, nic nie ma. Takie mega randomowe rzeczy, czy jakieś ze znajomymi zdjęcia, rozmazane, takie zdjęcia, które bardziej oddają jakiś klimat, powodują jakieś uczucie, przekazują, wiecie, jakiś vibe, taki mroczny, albo mega szczęśliwy, albo mega jakiś piękny, zachwycający. Bardziej znowu zdjęciami będziemy przekazywać te uczucia, niż jakieś takie
ładne, kadrowane, mega estetyczne, pozowane zdjęcia. Następna druga rzecz, uważam, że ludzie zaczną pisać więcej pod swoimi zdjęciami na Instagramie, czy będą komentować coś, będą się rozpisywać i będą trochę tak używać Instagram jak Twitter, bo mam wrażenie, że Twitter, znaczy X, trochę się zmienia i ludzie tak, nie wiem jak tam wygląda, bo nigdy nie byłam na Twitterze, nigdy nie byłam na Xie, ale nie słyszałam jakichś takich dobrych rzeczy o tym i wydaje mi się, że ludzie będą używać Instagram trochę jak Twitter, tak samo jak Kanye West na przykład używa, że dodaje na story jakieś rzeczy, usuwa wszystkie posty i tylko wiecie, dodaje coś, usuwa. Myślę, że wiele osób będzie właśnie tak używać Instagram do komunikowania się, do mówienia o tym, co myśli oraz myślę, że na story Instagram zrobi nową opcję, że będzie można dodawać dłuższe filmiki od minuty, że jakby minuta, 3 minuty, może nawet 5 minut, że jakoś się zmieni interfejs Instagrama, ponieważ teraz on za bardzo się nie sprawdza, jest za dużo rzeczy, za mało jest osób. Może wejdzie jakaś taka For You page, będzie bardziej osiągalna, typu będzie, wiecie, takie kółeczko i to będzie jakaś For You page z większą ilością rzeczy, albo na bazie miasta, kraju, w którym się znajdujesz. Będzie coś bardziej takiego TikTokowego, bo Instagram teraz za bardzo się nie sprawdza z tymi reelsami na boku, według mnie. I uważam, że ludzie zaczną, znowu będzie duży powrót do rozmawiania na story. Ludzie będą dzielić się tym, przez co przechodzą, będą po prostu mówić o jakichś takich swoich rzeczach, będą pokazywać swoje dni, będą się dzielić, opisywać jakieś rzeczy i znowu będzie taki duży powrót do tego, jak było kiedyś, wydaje mi się, na social mediach, że ludzie na Instagramie po prostu będą wyciągać telefon i mówić do niego i dodawać na story. I to też właśnie łączy się z tym, że my będziemy chcieli takiego połączenia z innymi, jak właśnie byśmy rozmawiali z kimś przez telefon. Instagram jest bardzo dobry do tego. Jeżeli chodzi o reelsy na Instagramie, to nie mam pojęcia, nie mam żadnych predykcji, nie wiem. Wydaje mi się, że Instagram bardzo tak się skupia na aesthetic, że wszystko było pięknie i te reelsy, które są na Instagramie, są takie mega nierealne, ale właśnie Instagram jest taki trochę nierealny, więc nie mam pojęcia, jak oni go mogą tak urzeczywistnić, więc nie mam pojęcia co do reelsów. Wydaje mi się, że właśnie dłuższe reelsy z pokazywaniem czegoś, z mówieniem, ale to też zależy od niszy, ponieważ niektórzy ludzie, ja też lubimy obserwować, wiecie, aesthetic rzeczy, morning routines, więc nie wiem. Następnie, jeżeli chodzi o TikTok, to jedna taka duża rzecz, która uważam, że się zmieni. Na TikToku jest bardzo ciężko zarabiać i wydaje mi się, że jest to platforma, której najtrudniej zarabia się. I myślę, że marki zauważą, że nie ma sensu robić takich jednorazowych reklam, że wiecie, pokazuje się jeden produkt, się opowiada o nim i koniec. Ponieważ to, czy TikTok pójdzie viral, czy zobaczy go duża ilość osób, czy nie, jest tak nie do przewidzenia, że wydaje mi się, że zobaczą marki, że ciężko albo że nie warto robić takich jednorazowych współprac i będą bardziej takie długotrwałowe, że ktoś będzie pokazywać produkty, czy będzie używać jakichś produktów przez parę TikToków, przez jakiś czas. I takim dobrym przykładem jest Bloom Greens. To jest jakiś taki proszek zielony, który się dodaje do wody i bardzo dużo osób zaczęło mieć taki partnership, współpracować właśnie z tą marką, gdzie na przykład dziewczyna bardzo w taki naturalny sposób codziennie pokazuje swoją morning routine, czy cokolwiek, czy na przykład rano robi śniadanie, opowiada, robi story time, w tle robi sobie ten napój. Jej content jest wokół health, wellness, cokolwiek. I właśnie takie coś jest taką bardzo naturalną współpracą, bo i tak ona dba o siebie i tak dalej, więc jest to takie naturalne. I właśnie myślę, że marki będą zwracały uwagę na to, że będą dopasowywać się do twórców, będą szukać twórców, którzy mają podobne wartości, którzy reprezentują to samo, co ta marka chce reprezentować. Wydaje mi się, że też na TikToku będzie sklep, gdzie będzie można dodawać linki do jakichś rzeczy. Trochę to będzie pracować tak jak Amazon Front Store. Wydaje mi się, że tak to działa, gdzie ludzie tworzą swoją taką stronę na Amazonie z wszystkimi produktami, które używają, które polecają. I później, jeżeli ktoś jest zainteresowany, ktoś na przykład pokazuje, o, ten top kupiłam na Amazonie, tutaj macie link do mojego Amazon Front Store, czy cokolwiek, nie wiem jak to się nazywa. I ludzie sobie wchodzą i kupują to samo, bo widzieli, się to podoba i przez to ten twórca dostaje jakąś prowizję za to, że przez ten link został kupiony ten produkt. I w taki sposób bardzo dużo twórców zaczęło właśnie zarabiać na TikToku, ponieważ na TikToku bardzo dużo się pokazuje, a nie ma za bardzo sposobu, żeby zarabiać na to. Więc jednym z takich sposobów jest po prostu sprzedawanie czy promowanie tego, co po prostu się ma, co się używa i Amazon daje taką możliwość. I wydaje mi się, że też właśnie TikTok wprowadzi takie coś, że będzie jakiś store TikTok i tam się będzie dodawało linki i bezpośrednio
na TikToku będzie można kupować produkty. I chyba widziałam taką aktualizację, albo ktoś o tym mówił, że coś takiego będzie na TikToku, więc się dzielę, przekazuję, bo to będzie bardzo duży potencjał dla osób, które robią recenzje, czy książek, czy jakichś ubrań, czy beauty produktów, elektroniki, cokolwiek. Myślę, że bardzo dużo osób lubi oglądać recenzje w formie wideo, zamiast czytać recenzje na internecie, czy to nawet jeżeli chodzi o jakieś restauracje, tylko ludzie chcą zobaczyć na własne oczy, jak wygląda jakiś produkt, jak wygląda jakieś miejsce, jak smakuje jedzenie i my chcemy widzieć właśnie na własne oczy. Dlatego może Amazon będzie takim miejscem, gdzie będzie jakaś taka opcja, że będzie, wiecie, jakiś produkt i później filmiki, na przykład TikToki i można zobaczyć, jak ten produkt wygląda, czy jakąś zobaczyć recenzję tego produktu. Więc myślę, że też będzie bardzo dużo twórców, którzy będą po prostu robić recenzje jakichś rzeczy i później będą mogli sobie fajnie to łączyć ze swoim takim sklepem, że przez afiliację, wydaje mi się, że to się nazywa affiliate, będą jakoś zarabiać też na tym. Też w tym filmie już dużo opowiadałam o TikToku, ale właśnie myślę, że będzie się osiągało większy sukces, będą filmy bardziej viralowe, gdy będą bardzo specyficzne i bardzo takie szablonowe, że wiadomo, co się dostaje. I uważam, że właśnie też jeżeli chodzi o TikToka jest taki problem, żeby zbudować, powiedzmy, że społeczność. Wydaje mi się, że jak ma się TikToka, to ciężko przekierować osoby na Instagram czy na YouTube'a. Jeżeli obserwujesz kogoś na TikToku i to jest jedna formuła filmów, to nie chcesz wiedzieć, co oni robią w prawdziwym życiu, prawdopodobnie, na przykład na Instagramie. Jeżeli chcesz rozwinąć się na innych też platformach, to uważam, że TikTok jest takim najlepszym miejscem, żeby zyskać odbiorców, ale bardzo ważne jest, żeby zyskując tych odbiorców, mieć już coś na YouTubie i coś na przykład na Instagramie, albo tylko na Instagramie, żeby to nie było tak, że zacznę robić TikToka, bo na TikToku jakby TikTok ma największy potencjał, żeby zyskać odbiorców i później przekieruję to na Instagram, czy później zajmę się bardziej Instagramem, czy później na YouTube, czy albo podcast. Tylko robiąc z tego TikToka, już pracować też nad czymś bardziej stabilniejszym, że jak tylko zyska się tego odbiorcę, to żeby móc go przekierować na coś innego i żeby ta osoba już dostała coś od ciebie, a nie musiała czekać. Bo ludzie nie będą czekać, aż ty zaczniesz coś tworzyć i później cię śledzić za to. Tylko jak robisz coś na TikToku i masz ten potencjał i będziesz zyskiwać odbiorców, to przekierowując, żeby te osoby już dostawały coś, żeby już był jakiś zaawansowany Instagram, zaawansowany YouTube, już mnóstwo jakichś filmów i też już jakby osoby wiedzą, co będą dostawać od ciebie na YouTubie i będą decydować się, czy to chcą, czy nie, a nie takie czekanie i dopiero odkrywanie, co ty będziesz powoli tworzyć, robić. Tylko ludzie po prostu chcą wiedzieć, co dostają od ciebie, wtedy cię zaobserwują, albo nie, jest tak, albo nie. Bo ktoś może lubić bardzo twoje TikToki, ale na przykład na Instagrama nigdy nie wejdzie, bo nie interesuje to, albo na YouTube'a nigdy. Albo ktoś może uwielbiać twojego YouTube'a, ale na TikToka nigdy nie wejdzie twojego. Jeżeli chodzi o YouTube, też dużo już mówiłam, ale to taki content, który można konsumować, nie wymaga za dużo uwagi. Dłuższe filmiki, w którym się mówi, opowiada o czymś. Jest to takie połączenie, że z kimś spędzasz czas, masz jakieś towarzystwo, a nie może rozrywkę, która, wiecie, wymaga więcej uwagi. Właśnie ja mówię tak na sobie i to są wszystkie moje predykcje na tym, jakby co ja lubię konsumować. Ja lubię puścić sobie filmik na YouTubie i sprzątać albo gotować. I coś, co właśnie nie wymaga zbyt dużo uwagi. Lubię puszczać sobie jakieś wideo, eseje, dłuższe filmiki na YouTubie, jak ja na przykład jadę gdzieś samochodem, albo puszczać to w formie właśnie podcastu, więc to myślę, że w YouTubie się zmieni. I chyba to by było na tyle. To jest wszystko, co rozpisałam. To są jakieś moje predykcje. Możecie mi dać znać, co uważacie, jaki content będzie popularny, albo co wy lubicie oglądać. Według mnie ma tu jakiś sens i zobaczymy, czy się zmieni, bo teraz właśnie pod koniec tego roku, w przyszłych odcinkach chcę trochę opowiadać o przyszłym roku i też reflektować nad tym, co się wydarzyło, nad 2023. Myślę, że fajnie w tym grudniu zrobić jakieś takie podsumowanie i jakoś tak przygotować się na nowy rok, więc możecie mi też dać znać, o czym chcecie usłyszeć w przyszłych odcinkach podcastowych. I jestem właśnie ciekawa, czy zgadzacie się ze mną, czy może macie zupełnie inne, odmienne opinie. Ja myślę, że właśnie duża popularność będzie w takim łączeniu się, że będziemy chcieli obserwować osoby, z którymi będziemy się czuć, jakby to byli nasi znajomi i z którymi jakby rozmawiamy na FaceTime. Ja mam na przykład niektóre osoby, które obserwuję, którzy nie mają dużo obserwatorów na Instagramie, których na przykład znam i co jakiś czas opowiadają coś na swoim Instastory
Jest to dla mnie bardzo ciekawe i zawsze to oglądam. I na przykład są zabawni, albo opowiadają jakąś anegdotę, coś, co się przytrafiło, coś nawet mega randomowego. Wiecie, są gdzieś poza domem, albo coś jedzą, cokolwiek, takie krótkie urywki, które dają takie poczucie, jakby się połączyło z kimś na chwilę. Więc to było na tyle. Dziękuję bardzo za wysłuchanie. Jestem mega ciekawa, co myślicie. Możecie mi napisać również na Instagramie, jakich twórców lubicie oglądać, jaki content. I to było na tyle. Dziękuję bardzo za wysłuchanie. Love you i do usłyszenia za tydzień. Pa, pa!